Cześć! Witam w kolejnej części przygód z płytą DTK z 2 procesorami Pentium 2. Tym razem spróbuję zainstalować system Windows 7. Aby nie trwało to wieki, użyję kontroler SATA Adaptek i dysk SSD Goodram. Idąc trochę na skróty, utworzyłem na dysku SSD instalator Windows 7 przy pomocy Rufusa. Po uruchomieniu komputera wchodzę do BIOSu. Zmieniam urządzenie startowe na SCSI. Jak widać, kontroler SATA startuje i prawidłowo wykrywa dysk SATA. Instalator uruchamia się. Po niecałych 4 minutach mogę kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować instalację. Kolejny krok, czyli instalacja sterownika kontrolera SATA, pojawia się już po jedynych 7 minutach. Sterownik przygotowałem sobie wcześniej na dyskietce. Wybieram dysk i rozpoczynam instalację systemu. I już po jedynych 40 minutach pokazuje się pulpit. Mimo instalacji na dysku SSD, system działa bardzo wolno. Nawet menadżer urządzeń miał problemu z pokazaniem urządzeń. Brakowało kilku sterowników, więc uruchomiłem Snappy Driver Installer. Chciałem zainstalować tylko kartę dźwiękową i graficzną, ale niestety wywaliło mi niebieski ekran. Windows 7 jest nowszy od mojego komputera o 11 lat, miał premierę w 2009 roku. Natomiast procesory Pentium 2 350 MHz miały premierę w 1998 roku, czyli ponad 26 lat temu. Po kolejnym uruchomieniu komputera próbowałem połączyć się przez FTP, ale system po raz kolejny się zawiesił i mimo, że na ekranie był widoczny pasek postępu, był całkowicie nieresponsywny i nie reagował na mysz i klawiaturę. Postanowiłem dać szansę Windows 7. Parokrotnie restartowałem komputer. Niestety, za każdym razem zawieszał się na etapie uruchamiania systemu Windows. Wygląda na to, że płyta główna DTK nie tylko nie polubiła się z 7, ale wręcz ją unicestwiła. Po tylu próbach, restartach, niebieskich ekranach i zawieszkach, czas powiedzieć to wprost. Windows 7 nie żyje. Zginął w nierównej walce z duetem Pentium 2. W kolejnym odcinku spróbujemy czegoś mniej traumatycznego. Systemu, który nie dostaje zadyszki przy samym uruchamianiu. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Niech wasze sterowniki zawsze się instalują, a niebieskie ekrany śmierci omijają was szerokim łukiem. Cześć!